Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, chcę Wam opowiedzieć o Bamboszu. To jeden z naszych podopiecznych, który codziennie czeka na nas zniecierpliwiony. Kiedy tylko widzi, że idziemy z miską pełną pysznej karmy, zaczyna radośnie podskakiwać. Codziennie otrzymuje leki. Stan ucha wewnętrznego jest obecnie zdecydowanie lepszy. Zareagował na leczenie, co bardzo nas cieszy. To cudowny piesek pełen życia, który kocha być głaskany, smyrany, przytulany. Beata mówi, że Bambosz to pieszczoch. Jeszcze przez chwilę musi przyjmować leki, a gdy zrobi się chłodniej, zostanie na krótko uśpiony, żebyśmy mogli mu ponownie wyczyścić uszy i zakroplić je raz jeszcze. Ale nie martwcie się. Bambosz ma się dobrze, cieszy się każdą chwilą, a jego szczęście widać w tych podskokach i rozmerdanym ogonie. Ale żebyście wiedzieli, w poprzednim podcaście opisana jest historia Bambosza. Niestety na dzień dzisiejszy piesek nadal przebywa w ogrodzonym kawałku ziemi na terenie posesji jego pseudoopiekuna. Sprawa jego losu jest już w prokuraturze. Złożyliśmy oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i mamy świadków, którzy potwierdzają, w jakich warunkach żył. Mamy zdjęcia, nagrania, szczegółowy opis jego stanu zdrowia sporządzony przez lekarza weterynarii. I żeby nie było zgrzytów, to nie ja pisałem ten opis. Poprosiliśmy niezwiązanego z fundacją lekarza. Co do sprawy, nasi prawnicy zajmują się tym na bieżąco, bo będziemy chcieli odebrać go właścicielowi. Ten człowiek jest niestety osobą uzależnioną od alkoholu i bywało tak, że pies przez kilka dni w ogóle nie jadł. O leczeniu też nie było mowy, a jego uszy to była masakra. Ucho wewnętrzne i zewnętrzne, całkowicie zaniedbane, potężny stan zapalny, ból, cierpienie. I właśnie dlatego jesteśmy tam codziennie, z karmą, z lekami, z troską, bo on zasługuje na normalne życie, na bezpieczeństwo i miłość. I właśnie patrząc na niego, pomyślałem o tym, jak bardzo psy czekają na nas każdego dnia. Bo teraz, kiedy kończą się wakacje, dzieci wracają do szkół, a dorośli do pracy, nasze psy nagle zostają same na długie godziny. Jeszcze wczoraj miały nas non-stop, były spacery o nietypowych porach, bieganie po ogrodzie, wspólne podróże. A dziś szybkie wyjście, zamknięte drzwi i cisza, która trwa godzinami. Dla nas to codzienność. Dla psa ogromna zmiana. On nie wie, że wrócimy o 16 czy 19. On wie tylko, że został sam. Dlatego tak ważne jest, by przygotować pupila do tej nowej rutyny. Najlepiej zacząć stopniowo. Jeśli całe wakacje pies był z nami, warto na kilka dni przed końcem lata zacząć wychodzić na krótsze chwile, zostawiać go samego na godzinę, 2, 3. Po to, żeby zrozumiał, że samotność nie oznacza tragedii, że zawsze wracamy. Ogromną rolę gra też poranny spacer. Pies, który jest wybiegany, wybawiony, który nacieszył się zapachami i światem, łatwiej znosi samotność. To trochę jak z dzieckiem. Jeśli się zmęczy, szybciej pójdzie spać. Tak samo pies. Po aktywnym spacerze chętniej odpocznie, a czas samotności stanie się po prostu przerwą w dniu. Ale pies potrzebuje też zajęcia. I tu warto pomyśleć o zabawkach, takich jak kąk z czymś pysznym w środku, naturalne gryzaki, czy nawet proste zabawki, które pies musi rozpracować. Bo pies, który ma co robić, nie czuje tak mocno pustki. No i muzyka. Pojawia się pytanie, czy zostawiać psu włączone radio. Okazuje się, że tak. Badania pokazują, że psy lubią, kiedy coś gra w tle. Nie cisza, nie pustka, ale właśnie spokojne dźwięki. Klasyka, reggae, soft jazz to działa uspokajająco. Metal i techno raczej nie. Ale Chopin, Mozart czy Bob Marley.
Jak najbardziej. Niektórzy właściciele puszczają psom audiobooki, inni telewizję. Są psy, które zasypiają przy bajkach i takie, które obserwują zwierzęta na ekranie. Najważniejsze, by dać im poczucie, że świat nie zamilkł zupełnie. Pamiętajmy też o naszym zachowaniu. Wyjście z domu nie powinno być dramatem. Długie pożegnania, tłumaczenia, łzy to tylko stresuje psa. Lepiej wyjść spokojnie, naturalnie, a kiedy wracamy, też bez święta. Najpierw odkładamy torbę, zdejmujemy buty, a dopiero potem witamy się z psem. On i tak będzie szczęśliwy, a my uczymy go, że rozstania i powroty to normalna część dnia, nie emocjonalny huragan. A teraz zatrzymajmy się na chwilę przy kotach, bo często mówi się, że one samotności nie odczuwają, że mają wszystko w nosie i potrafią żyć same ze sobą. I coś w tym jest. Kot naprawdę potrafi przespać pół dnia i wyglądać na zupełnie niezależnego. Ale to tylko jedna strona medalu. Bo są też koty, które tęsknią. Nie pokażą tego tak jak pies. Nie będą wyć ani płakać przy drzwiach. Ich tęsknota objawia się ciszej. Czasem w tym, że nagle demolują pół mieszkania, zrzucają doniczki i firanki, jakby chciały powiedzieć: halo, coś się tu dzieje, gdzie jesteś? A czasem w tym, że kiedy wracasz, kot nagle staje się niezwykle wylewny. Ociera się o nogi, mruczy głośniej niż zwykle, nie odstępuje cię na krok. Dlatego kot też potrzebuje, żebyśmy mu ułatwili te godziny samotności. Wysokie półki, drapaki, miejsca do obserwacji to jego królestwo. Interaktywne zabawki z jedzeniem, kartony, w których można się schować, czy nawet trochę kocimiętki zostawionej na dywanie, to wszystko sprawia, że czas płynie mu ciekawiej. I tak jak psy, koty też lepiej znoszą samotność, kiedy w tle coś gra. Spokojna muzyka, ciche radio, czasem telewizor, to tworzy atmosferę, w której dom nie wydaje się pusty. Koty udają, że mają wszystko w nosie, ale prawda jest taka, że i one czekają. Tylko ich tęsknota jest bardziej subtelna. A teraz wyobraźmy sobie dom, w którym zostaje razem pies i kot. Dwa zupełnie różne światy pod jednym dachem. Dla wielu rodzin to codzienność i od razu pojawia się pytanie, jak zadbać o harmonię między nimi, kiedy wychodzimy na kilka czy kilkanaście godzin. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeśli pies i kot są ze sobą zaprzyjaźnieni, wspólne zostawanie nie tylko im nie szkodzi, ale wręcz pomaga. Kot daje psu towarzystwo, pies daje kotu poczucie obecności stada. Niejeden opiekun, wracając do domu, widział, jak ich duet śpi obok siebie. Pies zwinięty w kłębek, kot wyciągnięty na jego grzbiecie niczym król na tronie. To piękne i rozczulające widoki. Ale nie zawsze tak jest. Są też zwierzaki, które się tolerują, ale potrzebują przestrzeni. Wtedy trzeba im ją zapewnić. Dobrze jest zostawić otwarte przejścia do różnych pokoi, żeby kot mógł w każdej chwili wycofać się na swoje wysokości, a pies mógł mieć swoje miejsce, legowisko czy koc. Kiedy zwierzęta wiedzą, że mają wybór, nie wchodzą sobie w drogę na siłę i nie tworzą niepotrzebnych napięć. Warto też pamiętać o jedzeniu. Miski najlepiej rozdzielić. Kot powinien mieć swoją karmę postawioną wyżej, poza zasięgiem psiego nosa. Bo dla psa to naturalne, że spróbuje i wtedy pojawia się konflikt. A przecież wystarczy miski rozdzielić, by każdy czuł się bezpiecznie. Zabawki i zajęcia również dobrze dostosować do dwóch różnych charakterów. Pies, kąk, gryzak, coś do rzucia, kot, karton, zabawka interaktywna, coś do wspinania. Wtedy, kiedy jedno się nudzi, drugie ma swoją atrakcję i nie dochodzi do rywalizacji. Niektórzy pytają, czy pies i kot mogą zostawać w jednym pomieszczeniu zamknięci. Odpowiedź brzmi: to zależy. Jeśli ich relacja jest serdeczna, często tak spędzają czas. Śpią blisko, obserwują świat z okna, czasem nawet bawią się razem. Ale jeśli widać, że potrzebują przestrzeni, to lepiej nie ryzykować i zostawić im wybór. Drzwi uchylone, przejścia dostępne, możliwość schronienia się w ulubionym kącie. I pamiętajmy, pies i kot uczą się od nas.
Jeśli my traktujemy je równo, okazujemy uwagę obu, nie stawiamy jednego ponad drugim. One to czują. Wtedy łatwiej o zgodę i przyjaźń. A gdy wychodzimy z domu, wiedzą, że są częścią tej samej rodziny, mimo że różnią się od siebie tak bardzo. Bo duet psa i kota w domu to coś wyjątkowego. To mieszanka dwóch charakterów, które na pierwszy rzut oka powinny się wykluczać, a jednak potrafią tworzyć duet pełen ciepła. I choć tęsknią za nami w różny sposób, choć pies skacze z radości, a kot udaje obojętnego, to i jedno i drugie tak naprawdę czeka. Razem. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół.